Dzień dobry kochani, Kamila Zabłocka, zadzieram kiece i lecę. W dzisiejszym odcinku chcę pochwalić Wam się moim nowym projektem, który do dzisiaj był sekretem. Ale oprócz tego odwiedzimy też dwie piękne wyspy w Portugalii i we Włoszech. Podpowiem Wam, co warto zobaczyć, uwaga, na Maderze i na Sardynii. Także odcinek bardzo złożony i opowiem Wam odrobinkę o tym, jak wygląda praca w telewizji. Ciekawi? Lecimy. Siema kochani, cześć. Odcinek dzisiaj bardzo złożony, tak jak powiedziałam, dlatego że będzie i trochę zwiedzania, i trochę o tym moim nowym projekcie, a więc o pracy w telewizji. Dostałam propozycję kilka miesięcy temu, żeby współprowadzić program, oczywiście podróżniczy, w jednej z polskich stacji telewizyjnych. Dużo Wam jeszcze powiedzieć nie mogę, dlatego że jeszcze nadal tam jest top secret, ale program ukaże się jesienią. Zaczęliśmy miesiąc temu nagrywać, no i pierwsze 2 odcinki nagrywaliśmy właśnie na Sardynii i na Maderze. W tych odcinkach ja będę brała udział jako jedna z prowadzących, natomiast nie będę podróżować sama. Oprócz ekipy telewizyjnej w każdym z odcinków pojawi się ktoś z moich przyjaciół albo rodziny. No i tak oto w pierwszym odcinku, uwaga, może już ktoś się może domyślać, wylądowała kobieta, która często na tym kanale się pokazuje, mianowicie moja mama Gosia. Mamę Gosię zabrałam na Maderę, dlatego że ona Maderze marzyła od bardzo dawna i bardzo mnie cisnęła o to, żeby ją na tę Maderę kiedyś zabrać. Ja na Maderze byłam już bardzo dawno temu, nie wiem, 10 czy 12 lat temu, dlatego też nie miałam jakoś ciśnienia. Ale w związku z tym, że pojawiła się taka okazja, a nie inna, to stwierdziłam, dobra, zabieram mamę na Maderę. I chcę Wam odrobinkę tych kadrów z tej Madery teraz pokazać. Zacząć musimy oczywiście od lądowania na wyspie, bo lotnisko na Maderze należy do najciekawszych i najbardziej niebezpiecznych na świecie. Jednocześnie moment lądowania jest zjawiskowy, więc już z okna samolotu zaczęliśmy zachwycać się tym miejscem. A po wyjściu z lotniska wypożyczamy samochód i jedziemy zwiedzać. Czekają na nas piękne widoki i ciekawe aktywności. Odcinek z Madery. Jesteśmy tuż po kajaku. Gosia była przerażona. Ale jak? Podobało się. Teraz już jej się podobało, ale miejsce jest przecudowne. Oj, pan zjechał na pupie ze schodów. I'm your tour guide. We're gonna do a few stops to explain a few things, okay? But if you guys have any questions or anything, just feel free. Jak widzicie, zaliczyłyśmy kajaki na oceanie i wycieczkę łódką. Ale na tym nie poprzestaniemy, skorzystamy też z lokalnych promów, a więc odwiedzimy pobliskie wyspy. Nie zabraknie też leśnych klimatów, bo soczysta zieleń i piękne górskie szlaki to Madera pełną gębą. No a co na Maderze warto zobaczyć? Kochani, ja tak jak wspomniałam, byłam tutaj już 10 lat temu i byłam zakochana i zachwycona i teraz ta moja miłość się tylko pogłębiła. Naprawdę Madera jest przepiękna, jest niesamowitą wyspą, bardzo zróżnicowaną i warto tutaj spędzić długi czas, oczywiście wypożyczając samochód i jeżdżąc po wyspie, a nie leżąc gdzieś w fotelu, dlatego że naprawdę Madera jest przeurocza. Patrzcie na to. Madera to przede wszystkim góry, ocean i niesamowita przyroda. Lasy, kwiaty i wszechobecne palmy. Zdecydowanie warto też tutaj zobaczyć wiele cudnych punktów widokowych. Są też przyjazne malownicze miasteczka i na przykład jaskinie. Wyspa jest naprawdę niezwykle różnorodna.
Madera, rozkładamy sprzęty, Gosia ubrana i będziemy pływać na kajaku. Kajaki zobaczycie już w programie. Nie mogę pokazać Wam dzisiaj wszystkiego. Będzie też przejażdżka kolejką górską, bo to kolejny symbol Madery. Pokażemy Wam też przepiękne Porto Santo, mniejszą siostrę Madery. Czy warto się tam wybrać? To zobaczycie w jednym z pierwszych odcinków programu. Opowiemy Wam też o tym, co warto na tej wyspie robić i jak zorganizować taki wyjazd tanio, na własną rękę. Madery ciąg dalszy, chłopcy nagrywają dronem różne rzeczy, a my sobie spacerujemy. I kolejny must see na Maderze, czyli coś, co trzeba zobaczyć. Piscinas naturales, a więc naturalne baseny, które zachęcają do kąpieli, ale też zachwycają widokami. Polecane na zachód słońca. A teraz czas na las, a właściwie na lewady. To ciąg kanałów, z których spływa woda z gór. Jednocześnie są to wyznaczone szlaki górskie i leśne właśnie. Miejsca piękne i nieco tajemnicze. Nagrywamy lewady, słuchajcie, tam cała ekipa, łącznie z mamusią Gosią. Mamusia pomacha. Jest taki sztos, słuchajcie, to jest tak piękne. Podoba Wam się? No, dawno mnie tak nic nie zachwyciło. No i kończymy nagrywanie pierwszego odcinka. Jeszcze nie skończyliśmy, jeszcze pan dyrektor nie powiedział stop, ale już prawie. Pakujemy się do samochodu, mama Gosia. Tutaj jest nasz hotelik. Jedziemy jeszcze nagrać ostatnie zdjęcia, a potem ciśniemy na lotnisko i lecimy do Polski. Ale zanim do Polski, to na koniec jeszcze miasto, stolica wyspy Funchal. To bardzo przyjemne miejsce, jest tutaj świetny lokalny market i dużo ciekawych knajpek. My trafiliśmy dodatkowo na festiwal kwiatów, co pokażemy Wam dokładniej, oczywiście już w programie. Jeszcze jedna fajna rzecz na Maderze, słuchajcie, jeżeli macie czas przed swoim wylotem, to tutaj jest taki fajny taras widokowy, na którym możecie sobie obserwować samoloty, które tutaj wylatują, ale które przede wszystkim lądują, bo jak wiecie, to jest lotnisko, które jest dość trudne dla pilotów, więc myślę, że warto tutaj na słońcu jeszcze nacieszyć się pogodą, widoczkami, ale przede wszystkim popatrzeć na samolot. Pożegnałam z daleka naszą ekipę i zostałam sama. Czas wracać do domu, ale oczywiście nie na długo. Nothing to hold me back, take my time, just enjoy the ride. I know man passing by, life is good, best I've ever felt. Get me up, somewhere new, somewhere I can find myself.
kolejnym odcinku, moi drodzy, wybrałam się na Sardynię do Włoch. Bardzo o tej Sardynii marzyłam i marzyłam od dawna. Naprawdę była wysoko na mojej liście i jakoś nigdy nie udało mi się tam dotrzeć. Na Sycylii byłam kilka razy, na Sardynii jeszcze nie. I w tę podróż zabrałam moją przyjaciółkę Sylwię. No i tutaj też było tak. Wsiadamy w nasze fury i jedziemy. Adam, operator, zaczął dzień nagrywaniem przez otwarte w samochodzie okno i, uwaga, ratowaniem bezdomnych kotów. Radość starszej pani była ogromna, patrzcie na to. Dzień dobry! Na Sardynii jesteśmy, to jest Sylwia. Pamiętacie Sylwię? Sylwia mieszka na Sycylii i kiedyś udzielała mi wywiadu, dawno temu. A teraz Sylwię zabrałam z taką ekipą. Proszę bardzo, pomachać ładnie panowie, tak. Nagrywamy dla was odcinek z Sardynii i będzie pięknie, mam nadzieję. Dopiero zaczynamy, także jesteśmy na plaży miejskiej, jest tak, tłumy są, pogoda jest jaka jest, wiejskiej, miejskiej, jak wolicie. No, świetnie się bawimy i będziemy wam pokazywać i relacjonować. Ręcznika, to możecie kupić sobie takie oto Będzie jedzenie dobre, widziałam takie kubki. Nie dorwę się do głosu, słuchajcie, bo mnie przekrzykują. Tak, jedzenie będzie, a tam pan sprzedaje ręczniki, wszystko sprzedają ogólnie, także dużo się dzieje też tutaj. Bardzo. Na początek zatrzymaliśmy się w Cagliari. Piękne, stare miasto i ogromna ilość włoskich knajpek z pysznym jedzeniem. Ale oczywiście nie tylko dla jedzenia tutaj przylecieliśmy. Jedziemy zatem odkrywać uroki wyspy, a widoki po drodze przepiękne. Było też dużo wesołych momentów. Sylwia, co się stało? Chciałaś powiedzieć, że wesoło jest z nami, tak? Wesoło jest. Chodź do mnie, mówisz, jak było? Sardynia dzisiaj, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry, wszyscy machają. Co do widzenia? Panie producent, co do widzenia? Słuchajcie, nagrywamy, dzisiaj płyniemy statkiem na archipelag Magdalena i patrzcie, co się dzieje. Jest sztos i będzie przepięknie, chyba, mam nadzieję. Tak. Będziecie skakać do wody, chłopcy? Będziemy skakać do wody. Wszyscy będą. Sylwia? Zobaczymy. Zobaczymy. Już ja ją popchnę. Jak mnie wepcha właśnie, jak mnie wepchniesz, to Jesteśmy na północy Sardynii, a wybieramy się na wycieczkę statkiem. Chcemy zobaczyć archipelag Magdalena, który jest ponoć najpiękniejszym miejscem na Sardynii, gdzie plaże mogą zwalić z nóg. No, zobaczymy. Po drodze było cudownie. Błękit wody, zieleń, zachwycające miejsce. Chłopcy nagrywają ujęcia artystyczne, robiąc przy tym spore zamieszanie. Nie jestem przyzwyczajona do takich sytuacji i czuję się lekko dziwnie. Z drugiej strony wspaniale jest, gdy ktoś inny zajmuje się kamerą, a ja nie muszę się już tym martwić. I czas na nasz pierwszy przystanek. Dopływamy do jedynej zamieszkałej wyspy w tym archipelagu. Miejsce mocno turystyczne, ale też bardzo, bardzo urocze. I co, Sylwia? Podoba ci się? jest przepięknie. Bardzo, nie? Mówisz takie Cinque Terre, trochę jakbyśmy byli na północy, było, a nie na południu. Dokładnie, jeszcze nawet troszeczkę mi przypomina trochę z Amalfi Costu, te uliczki takie. Też, chociaż no jest właśnie, płaska, bo ta no wyspa właśnie. jest bardzo niska, ale jest bardzo fajnie. Bardzo ładnie. Bardzo fajnie, kolorowo, kafejki, bary, no jest wszystko. O, Polacy, Polacy! Polacy. Chiedono scusa. Polacy. Che l'ora che sta Haciendo. prosciutto Pizza pasta. de salamo? Miasteczko urocze,
Bardzo turystyczne, ale można też znaleźć takie bardziej ciche miejsca. Byliśmy zachwyceni, ponagrywaliśmy, pośmialiśmy się i płyniemy dalej. Tym razem w stronę pięknych plaż. Kolor wody po prostu wspaniały. Cudowny biały piasek i wokół sama natura. Bardzo, bardzo polecam takie rejsy. Są warte swojej ceny, a ile kosztują? O tym też już niebawem w programie. Jadąc dalej, spotykamy na drodze poważne utrudnienia. Poważne, ale też jakie piękne. Zwiedzaliśmy też górskie miasteczka, gdzie wąskie uliczki i wiszące na ścianach kwiaty wyglądają po prostu jak z pocztówek. Były też zachody słońca, dzikie konie i, uwaga, budynki, w których można spotkać duchy. Sylwia ma dzisiaj przerąbane, bo mnie przestraszyła, do zawału prawie doprowadziła duchami. Te budynki są super obrośnięte. A co to za miejsce, to niedługo w programie się dowiecie, co to za miejsce. Jak widzicie, atrakcji nam nie brakowało. Humory też dopisywały, mimo upału i zmęczenia bawiliśmy się naprawdę świetnie. Dajcie proszę znać, co myślicie o mojej nowej pracy i o tego typu filmach. A ja już dziś zapraszam Was na spotkanie live. Jeśli tylko internet mi na to pozwoli, to zobaczymy się być może nawet jutro. Czekam na Was, buziaki. Jak możecie się domyślać, kochani, podczas kręcenia takich odcinków nie mam czasu na to, żeby dodatkowo kręcić jeszcze takie typowe moje przewodnikowe odcinki na YouTube. No ale staram się łapać momenty i takie obrazki, żeby cokolwiek Wam pokazać i cokolwiek Wam opowiedzieć. No i żeby pokazać Wam też trochę kulisy tej pracy, dlatego że jest to praca bardzo ciekawa, ale też bardzo intensywna i bardzo czasochłonna. To nie jest tak jak na YouTubie. Tutaj kręcimy non-stop, po 12-13 godzin dziennie, cały czas, więc jest to naprawdę męczące, szczególnie w takich miejscach jak ta Sardynia, dlatego że na Maderze było jeszcze spoko, bo było chłodno, natomiast na Sardynii było nieziemsko gorąco i naprawdę ciężko jest w tym słońcu przez te kilkanaście godzin dziennie nagrywać. Ale, ja oczywiście nie narzekam i nie marudzę, to jest pewnego rodzaju spełnienie moich marzeń, powiedzmy. Nigdy bym się do takiego programu nie zgłosiła, jeżeli ktoś by mi tego nie zaproponował, dlatego że ja mam zawsze za mało wiary w siebie i na pewno bym nie wpadła nawet na taki pomysł, żeby próbować coś z telewizją działać. Natomiast to producent programu się do mnie odezwał i to telewizja mnie wybrała, dlatego jestem bardzo za to wdzięczna i bardzo dumna z siebie. Rzadko to mówię, rzadko jestem dumna z siebie, natomiast tutaj faktycznie tak jest. I naprawdę cieszę się każdym odcinkiem i każdym wyjazdem. Mamy przede wszystkim super ekipę, a to zmienia wszystko. Dlatego, że jeżeli jeździłabym z ekipą, która byłaby sztywna, czy taka bardzo oficjalna, czy no nie wiem, cokolwiek byłoby nie tak, to byłaby to praca nie do zniesienia, wydaje mi się. Dlatego, że to jest, tak jak mówię, bardzo stresująca praca, bardzo wyczerpująca i tylko dzięki temu, że mamy właśnie taką super ekipę i chłopcy są przezabawni i bardzo wyluzowani, oczywiście bardzo profesjonalni, ale też jakby znajdują moment na żart i na cieszenie się tym wszystkim, co mamy też wokół, to tylko dzięki temu to jest naprawdę wszystko bardzo przyjemne.
No i to chyba tyle, kochani, jeżeli chodzi o wywody na temat mojego nowego programu. Będę Wam więcej opowiadać, jak tylko mi na to pozwolą władze, że tak powiem. Jeżeli ktoś zdecyduje, że już mogę chwalić się, gdzie ten program, kiedy, jak będzie się nazywał i cała reszta, to wtedy Wam oczywiście wszystko to powiem. Jeszcze niestety nie dzisiaj. Dziękuję Wam za dzisiaj, dziękuję stałym bywalcom, dziękuję też może nowym gościom. Zapraszam do subskrypcji i śledzenia kanału. No, a ja wracam do domu i dla odmiany robię pranie i znów zaczynam się pakować, dlatego że już niebawem lecimy kręcić kolejne odcinki, tym razem w Azji, także będzie to dłuższa podróż, jeszcze bardziej intensywna. Trzymajcie za mnie kciuki. Mam nadzieję, że wyjdzie z tego coś bardzo fajnego, po prostu. Chociaż powiem Wam, że stres jest ogromny i znacznie inna jest to praca niż ten YouTube. Dzięki za dzisiaj. Ściskam i pozdrawiam. Kamila Zawłocka. Zadzieram kiece i lecę.